Witam serdecznie, przepraszam za taką niedoskonałość, ale po prostu nagle coś wysiadło. I właśnie tego nie lubię. To nie panuje nad tym jeszcze tak dobrze, jak powinno się. I dlatego też, co tu ukrywać, no, krótko mówiąc, uczę się. A w dodatku jeszcze najgorsza rzecz, jaka mogła mi się spotkać, o 20:45 5 telefonów. A ja tutaj mam rozpocząć audycję. Pięknie to wygląda. A witam Marię, witam Sun. Słuchajcie, najważniejsza rzecz, jaka jest, którą ja jestem pasjonatem w ogóle tutaj pana prezydenta Trumpa. I dzisiaj się usłyszałem niesamowitą rzecz, że pan Robert Kennedy bierze się za szczepionkowców i będzie ich rozliczał. I jestem ciekaw, jak w Polsce to będzie wyglądać, bo ktoś powie, że nie, że to dalekie jest. Ja już wczoraj o tym mówiłem. Ale słuchajcie, tutaj mieszkają, ja już to powtarzałem, tu mieszkają Amerykanie. I ciekaw jestem, jak to będzie rozegrane. Nie doszło do tych ludzi o panu Trzaskowskim. Jaki to jest typ. Mało tego, mają być zlikwidowani. Nie ma w Stanach Zjednoczonych Ministerstwa Szkolnictwa i będzie prawdopodobnie powołane. I słuchajcie, zobaczymy, jak to będzie wyglądać szkolnictwo. U nas wprowadzają, wiecie, ten dziki przedmiot, a u nich likwidują. My sobie nawet nie zdajemy, i ta władza albo nie ma jakiegoś rozumu, albo nie ma jakiegoś działania, a najlepszy news, samoloty rosyjskie zostały zatankowane przez samolot matkę, ten, który wiezie paliwo. Wiem to tylko tak z przestrzeni, ale po prostu mnie to tak szokowało. Nie wiem gdzie, ciekaw jestem gdzie. Czy nad Antarktydą, czy nad Oceanem Spokojnym, czy jeszcze gdzie. Gdzie? To jest najważniejsze gdzie. Słuchajcie, po prostu newsy dochodzą tak sprzeczne, a już rozbawiło mnie to dzisiaj. Nie wiem, jak ten program się nazywa, prowadzi taki Ja go brałem za człowieka, który się zajmuje jakimś takim marketingiem. A okazuje się, że on prowadzi jakąś giełdę czy coś takiego, kryptowaluty, nie kryptowaluty. Bardzo ciemny chłopak o zarostem, z brodą i wygląda raczej jak nie Polak, zupełnie. Może jest jakąś taką, może będzie ojca albo dziadka jakiegoś tam, przypuśćmy, Turka, bardzo przystojny i właśnie on powiedział o jednej rzeczy, że 2 dni temu był prezydent Argentyny u pana Trumpa. Wcale się nie zdziwię, jak się okaże, że Trump wprowadzi Stany Zjednoczone do BRICS-u. Wcale się nie zdziwię. I wtedy by był Związek Radziecki po tej samej stronie, co w ogóle nie byłbym zdziwiony. Ja nie chcę tego, ale dlaczego nie robię tego astrologicznie? Bo ktoś powie, a dlaczego pan nie zrobi? Bo nie mam żadnych danych. A w dodatku nie jestem, gdybym miał te dane, nie mam danych, muszę usiąść nad jedną rzeczą. Gdybym miał, a co potrzebne mnie jest? Po prostu, o której godzinie było to spotkanie, to już by mnie dało bardzo dużo. Bo przynajmniej bym wiedział, jakie były napięcia pomiędzy 2 osobami. I nie mam tego z Argentyny kosmogram, chociaż jego kosmogram to mógłbym zdobyć. To chyba by nie było problemu.
Ale ja się dowiedziałam o której? O 17 o tym. Nie wpadłem na ten pomysł zupełnie. Ale to by był numer pierwszej wody. No przecież to, słuchajcie, to by był po prostu, krótko mówiąc, ja nie wiem, czy was nie denerwuje, bo brak światła jest. Czy mam odejść i zapalić światło? Aldona pisała ostatnio, to niech odpowie, czy jest w porządku, mimo to, że nie ma tego światła? Nie jest jakaś kasza taka ohydna? Niech ktoś jeszcze napisze, bo jeżeli chce wam się, to ja mogę, po prostu pójdę i podłączę światło. No dobrze, dobrze, dobrze. To co mówię, to mówię. To są moje tylko przypuszczenia, nawet nie astrologiczne. Dobra, dzięki wielkie. Jak w porządku, to w porządku, nie będę zapalał tego światła. Albo to zapalę, bo to jest tutaj takie bliżej. Nie wiem, może na swoje lico. O, tak będzie lepiej. Ja się przynajmniej będę. To jest to taka lampa, wiecie, która ta biała tak. I teraz, jeżeli zaraz wam pokażę na kosmogramie. Przypuśćmy, że zrobimy. Zaraz. Jakby to zrobić? Dobrze, już wiem. Zrobimy na USA. Dobra, przechodzimy. Mamy Stany Zjednoczone. Nie będziemy robić na Trumpie. Dlaczego nie na Trumpie? Dlatego, że wolę. Właściwie powinno się, albo zrobimy to na panu prezydencie Trumpie. Czy to ma sens? Czy lepiej na Stanach Zjednoczonych? Ja wolę na tych Stanach jednak. Popatrzymy, zobaczymy jak w ogóle wyglądają Stany Zjednoczone. Dobrze, hopsa, mamy. Najpierw robimy progresję. Dobrze, progresywne słońce, o tutaj się znajduje. Zobaczcie, tu w najgorszym punkcie. Ten punkt, to co jest tutaj, te ryby, to są najgorszy okres. Aż się za to na mnie się obrażają ryby. Ja mówię, że ryby to są najgorsze, a wcale to nic nie ma wspólnego z rybami, tylko z czasoprzestrzenią. Przez 30 lat jesteśmy w tym sektorze ryb, w każdym. I progresywne, no bzdura na kółkach. Dobra, niech będzie. Okej. Bardzo mnie to bawi. Zawsze mnie to. I jesteśmy w Skorpionie. Mamy dładę Skorpiona, więc tutaj jest dłada Skorpiona, tych progresji. Teraz ryby i skorpion. Pamiętajmy o jednej rzeczy, że jest to trygon. Kruk krukowi oka nie wykola. Znajdujemy się w tym układzie. Skorpion jest Feniksem. Lub też tą jaszczurką, wiecie, co się naciśnie i zwieje. Ostatnio Skorpion napisał do mnie, że jest wilkiem. Że chce zostać wilkiem, że trzeba zmienić kosmogram. Nie ma tak dobrze. Niech uważa, bo czasami ogon może, wiecie co, czym machać. Że ogon ważniejszy od psa. Dobrze, teraz zróbmy inaczej. Jeżeli mamy tego i to, co Trump, czy teraz Skorpion jest bankiem, Feniksem, i czy Trump może unieść? Może dlatego, że sprzyjają, może być kataklizm, to co zrobiono do tej pory. Zaraz, zrobimy jeszcze inaczej. Zobaczymy, od kiedy to paskudztwo jest, od kiedy są ryby. Nie wiem, czy widzicie tutaj, jak macham, tutaj na dole. Ja wiem, że jak patrzycie przez komórkę albo przez coś, to nic nie widzicie, ale
Nieważne. I ja tutaj sobie przechodzę na miesiąc i jedziemy do tyłu. I tutaj palcem pokazuję sobie, ale nie wam. Tutaj muszą się zmienić ryby. Tutaj jak mam strzałeczkę. Cofamy do tyłu. Ja jadę miesiącami. Przeleciałem nawet. No sporo przeleciałem. Dobrze jestem. Więc ryby to jest wrzesień 2004. Teraz, a w którym roku? Zobaczcie, progresywne były w marcu. Ale to nie były ryby, tylko waga. Najlepszy okres, jaki mógł być dla Stanów Zjednoczonych. To był najlepszy okres. I tak zbajdurzyć. O Boże. To jest coś okropnego. No i teraz jedziemy. Po co tak? Nie będę, bo tak będziemy szukać strasznie nie lubię tego robić. W ten sposób tylko robię. W ten sposób już automatycznie mam dzisiejszą datę progresywną i sobie jedziemy do kiedy będą ryby. Znaczy, do kiedy będzie skorpion. Przepraszam, tam był waga, a potem jest skorpion, znak skorpiona. I teraz jedziemy do kiedy jest skorpion. Przebiegliśmy 2027. Cholera, to jest kawał czasu. To jest kawał czasu. To jest cholerny czas. Gdyby trzeba było tak sprawdzić, to by trzeba. To nie jest na teraz robota, bo trzeba by się cofnąć, który prezydent był wtedy. Ale ja nie jestem ja nie znam Stanów Zjednoczonych w ogóle historii, bo można by wrócić do tej samej pozycji. Zaraz wam pokażę, jak to się robi. Mamy rok. Dobrze, mamy rok. Ja nie pamiętam, co się stanie, ale zobaczymy. No tak, to będziemy tutaj jechać przez równe diabli wiedzą kiedy. No, przelecieliśmy. To jest, to jest 1662 rok. To jeszcze to może wtedy Aztekowie rządzili Stanami Zjednoczonymi, przynajmniej Nowym Meksykiem i Kalifornią, to na pewno, ale tutaj to nie, no to nie przejdzie ten numer. No to jest młody kraj, no i widzicie, bo można się cofnąć progresywnie i zobaczyć, co było, jakie były. Nie wiem, co to za rok. Ten 1062, możecie sobie sprawdzić i sobie zrobić. To jest około maja, ale to nie jest maj, to jest cały rok. To znaczy tak, 1661, 63. By trzeba było zobaczyć, co się dzieje w Europie. Nie wiem, nie przypominam sobie. Zupełnie nie umiem odpowiedzieć tak na szybko, co było wtedy, ale wy możecie sobie sprawdzić i zobaczyć, co Ameryka wtedy miała do powiedzenia. Co było. To jest taka najprostsza metoda, bo jest to wrócenie do stanu pierwotnego.
Dobrze, ale zostawmy to i zróbmy ten innym sposobem, bo to jest ten najważniejszy sposób, który ja najbardziej sobie cenię, czyli progresjami wrócić do danego tematu, a oprócz tego można zrobić tranzyt, tak? I mamy tranzyt. To jest dzisiejsza data, no i liczmy, że to było 2 dni temu. Liczmy, że to było 2 dni temu, tak? Raz, dwa. I trzeba by zrobić jakąś godzinę przyzwoitą. Jedziemy na 12, bo to nie ma sensu o takiej godzinie, tylko robimy 12. Zawsze ja najbardziej sobie cenię robić taką 12, dlatego że to jest najbardziej obiektywna godzina ze względu na ustawienie słońca i jest powtarzalna. I teraz popatrzcie sobie. Teraz wejdziemy w aspekty. No i aspekty. No, to są Stany Zjednoczone, a to jest ten dzień, kwadratura. Kiedy jest kwadratura, w rzeczywistości jest źle. Ale z drugiej strony, jeżeli patrzymy na takie coś, to można by powiedzieć, że nastąpił, bo gdyby to była postać jakaś, coś, ale to jest tylko godzina, to jest tylko dzień, to jest tylko coś tam, to ta godzina była robocza. Bo to jest ciężka praca i teraz trygon jest z Merkurem. To wiadomości super, to są super wiadomości. Teraz zobaczcie, że tutaj ze Słońcem nic nie ma. Merkury jest takim nerwem, więc on przyjechał, po prostu ta godzina jest taka, nawet bym nie powiedział, że przyjacielska, to jest taka robocza, typowo robocza, tak żeby sobie porozmawiać od serca, jak to się mówi, spuścić gorycz z wątroby, tak? Czy tam, to nie wiem, z jakiegoś narządu, nieważne jakiego. I teraz patrzcie, Wenus i Jowisz, no obłęd. Popatrzcie, to są czyste pieniądze, czyste układy. Wenus jest pieniędzmi, a tutaj jest Jowisz. Jowisz jest wiele. Czyli teraz, no można by zastanawiać się, jakby do mnie to przyszło, to ja, i ktoś by przyszedł z takim programem, że on ma negocjacje na przykład. Słuchaj, mam rozmowę o takiej godzinie. To bym powiedział, słuchaj, jak jest Jowisz, to ta osoba, która przychodzi do ciebie, przychodzi z pieniędzmi, a ty je masz, otrzymasz od niego. Nie zawsze to muszą być pieniądze, to może być także rynek zbytu, to może być on ci ułatwi twój sezon, na przykład twój sezon, da ci 2 miesiące, 6 miesięcy jakiegoś takiego carte blanche. No tak, ale co mi to da? Człowieku, no zacznij rozmawiać z nim w ten sposób, że na przykład niech on ci da surowiec, a ty mu zrobisz coś, no. No na przykład jak szwalnie przychodzą do mnie, no tak, wiecie, oni mają negocjować, albo jakaś firma przychodzi, no bo na szwalniach się znam, bo no, kilka tam szwalni, bawiłem się w kilka szwalni, już teraz nie mam czasu na to. Dlatego, że są to moi znajomi i w dodatku najgorsza rzecz, oni też są astrologami, niech wreszcie się wezmą do roboty. To nie jest tak, że ja będę chodził na nie i będę przyjacielem w domu. Okej, wszystko dobrze. Teraz jedziemy dalej. To mamy to omówione i teraz mamy tutaj ten kwinkus. To jest węzeł księżycowy, to są sprawy karmiczne, jeszcze Wenus finansowe. Oj, trzeba by się mocno zastanowić, ale teraz tak, patrząc się na pewną zasadę, to Argentyna przed wojną była najbogatszym krajem na świecie, jednym z najbogatszych. Zresztą Polska też. Nie wiem, co powiedzieć, bo kwinkus ma różne sytuacje. Czy Argentyna, pamiętacie wojnę o Falklandy, to nie jest biedny kraj, nawet gdyby był biedny.
I coś fantastycznego tutaj jest. Tu. Półseksem. Ale zostawmy Jowisz, Mars. Mars Argentyńczykom by była potrzebna siła amerykańska, technologie amerykańskie raczej. Może to i to technologie są, ale siła po co? Po co po Marsa by jechał? Czy Argentyńczycy nic nie mają? I tutaj jest ten trygon z Saturnem, bo ten kwadratura to tam nie dotykajmy się do tego, bo tutaj jest. Ja nie lubię tych planetoid. Mam je, bo potrzebuję, ale nie lubię się na temat wypowiadać, bo no niech się wypowiadają inni. Nie wystarczy do Plutona zabawa, czyli dotąd. A na Ascendant ja mam Chirona, mam węzły, bo muszę je mieć, dlatego że niektórzy korzystają z tego i czasami muszę, ale nie lubię omawiać tego, bo Saturn to tak jakby przyjechał nauczyciel. A co ma Argentyna do nauczyciela? Ja nawet nie znam, tak szczerze mówiąc, dokładnie życiorysu pana prezydenta Argentyny. Zupełnie nie wiem, co on reprezentuje. Wiem, że on. No i tylko tyle. Nawet przeczytałem kiedyś, ale nie za bardzo pamiętam i nawet byłem zachwycony, że taka postać, ale zupełnie. I nie kontaktowałem się z żadnym z astrologów po prostu z Argentyny. Jakoś mam jakieś takie, oni mi przysyłają, ale nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Tak sobie sam zadałem. Teraz jedziemy dalej. Tutaj dalej, bo tutaj jest pusto. No niby jest ta kwadratura z ascendentem, to niby trudna jest. Nie brałbym tego pod uwagę, ponieważ skąd mamy wiedzieć, gdzie była ascendent? A jak to była 14, a nie 12, albo 16, albo 18, no i co wtedy? Po co omawiać ascendent? Planety będą w tym układzie. Teraz tutaj, jeżeli patrzymy na tą kwadraturę z Uranem, ta kwadratura z Uranem to jest przewrotka. Ale w układach tak. Wymiana ludzi? Aha, może chodzi o to, żeby skierować w inną stronę, wiecie, ten mur. Bo potrzeba w Argentynie więcej ludzi do roboty. Może o to chodzi, żeby przekierować i zrównoważyć, żeby nie pędzili z tych okolicznych krajów w tą stronę, tylko do Argentyny. Może o to idzie. I tutaj jest Uran. Możliwe, że tak, bo tutaj jest sekstyl, a Uran i Merkury to są bratnie planety. To jest informacja na bardzo wysokim poziomie. No jestem bardzo ciekaw, na czym polegało to dogadanie. Naprawdę jestem bardzo ciekaw, jak to wygląda to dogadanie. Bardzo ciekaw jestem. Naprawdę najbardziej mnie by to interesowało. Dlaczego? Dlatego, że jest to człowiek, który jako pierwszy, jako głowa państwa przyjechał i teraz, jakbym znał godzinę, jak macie możliwość, to błagam was, napiszcie. Tylko nie tu, tylko pod jakimś filmem, bo mnie się to wyświetli, a jak napiszecie tutaj, to mnie to zginie. To nie ma sensu w ogóle. Ale słuchajcie, naprawdę z tego bym 100 razy więcej wiedział. Ciekaw jestem. No przecież nie przyjechał. Chyba nie przyjechał z jakimś samogonem i powiedział: słuchaj, Trump nie pije przecież.
albo z mocną kawą, nie wiem, taką, wiecie, albo wiem co, wiem. Amandę wziął tą yerba mate i przyjechał z yerba mate, pociągnęli z jednej tej, nie wiem, to bombila jest bombila chyba, tak, pociągnęli sobie ze srebrnej bombili i wchodzą razem w interes, w BRICS. To by był szczyt szczytów. Jeszcze namówią tego Węgra, a my zostaniemy jak kogut bez ogona. Dobra, wstyd i hańba. Ja uważam, no całe szczęście, że pan prezydent Duda już sobie załatwił tam miejsce w tym przedziale, ale tutaj ten przyjechał po prostu, no co tu ukrywać, tak trochę z but wlazł mu do rezydencji. No to trzeba mieć tupet i bezczelność, żeby tak, słuchaj, ja jadę teraz dzisiaj do Trumpa. A wpuścicie? A mnie nie wpuści, że ja jestem prezydentem Argentyny. Jak to nie wpuści prezydenta Argentyny? No to trzeba być niespełna rozumu, żeby nie wpuścić. Wszystkie odwołałbym. Wszystko bym odwołał, żeby się tylko z tym człowiekiem. To tak by, no nie wiem jeszcze tam, kto jeszcze do niego wpadnie tak znienacka. Słuchajcie, to jest rewelacja. Trzeba patrzeć na to patrzeć trzeba, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, bo to samo się dzieje u nas. Zwróćcie uwagę, że to jest paranoja, ale jeszcze niektórym się wydaje, że mogą. Nic nie mogą. Jak był Breżniew, co my mogliśmy? Pamiętacie ten siermierzny pocałunek Gierka z tym zaślinionym? To było hydne, ale to było w każdej gazecie. Ja żałuję, że ja tego na ścianie nie mam tego powieszonego. Przecież to by było coś pięknego. Dwóch facetów. No oni już to wtedy przewidzieli. No. I to chłop z chłopem. Oni wtedy przejrzeli, oni już wtedy budowali tą kolorową wstęgę. A to wstęgę, znaczy tą tęczę, to jest wstyd i hańba, że się nie wstydzą. Przecież to jest w sumie maryjne. No. A najbardziej mi się podoba ten taniec. Ja nawet nie wiedziałam, że to jest młodzieży katolickiej taniec. Ja chyba tak będę tą offsetkę. Jak tutaj przyjdą, to powiem, słuchajcie, ale trzeba zrobić ten taniec taki, powiedzmy trampowski, czy jak to, tylko ale ponoć jak się melodię puści, jak powiedział pan Cejrowski wczoraj, to na YouTubie likwidują. Więc naprawdę, słuchajcie, trzeba uważać tu, trzeba uważać tu, trzeba uważać tutaj. Także to jest paranoja, to jest tak fantastyczny okres, że ja sobie nigdy w życiu bym nawet, słuchajcie, nigdy nie myślała, że przyjście pana Trumpa zrobi taką radość we mnie. Nigdy w życiu, bo faktem, że ja pamiętam, jak był poszczał Kennedy'ego, jak zastrzelono Kennedy'ego, wtedy nauczycielka nasza zrobiła mały pogrzeb. Mały pogrzeb taki, wiecie, takie uczczenie wtedy. Nawet lekcje były takie bardziej delikatne. My nie mieliśmy nikogo, kto był w Stanach Zjednoczonych, tylko jedna koleżanka była w Anglii. Wtedy przywiozła, znaczy nie, czy wtedy? Nie, to nie było wtedy. Chyba rok później, albo 2 lata później przywiozła płytę Beatlesów. Jaka ważna była wtedy Iwona. Zresztą niedawno jej przypomniałem, to ona mówi, ty pamiętasz to? Ja mówię, no przecież słuchaj, to do końca życia nie zapomnę, jak ktoś przyniósł taką małą płytę Beatlesów. No to wtedy było i wtedy było to lądowanie na Księżycu też. Było sporo takich wydarzeń, które się przeżyło po prostu jako dzieciak, młody dzieciak. No bo to pamiętam całą noc, dobrze, że rodzice pozwolili. No i oczywiście to było w tych kolorach, w takich kolorach, to było fantastyczne. Wyobraźnia działała 2 razy lepiej. Ja tylko dzisiaj założyłem ciemną koszulę, czarną.
jest taka czarna koszula w kwiatki. Lubię tą koszulę czarną, bo przynajmniej na czarno-białym wygląda jak inny kolor. Nie wiem, czy wygląda inaczej, jakbyście sobie ją wyobrazili, ale jest taka wkomponowana w tamte czasy. Trzeszczy ten fotel, jakby miał, nie wiem, rozrywkę jakąś. Także tutaj przyglądając się panu prezydentowi Trumpowi i działaniom tym i oddziaływaniu na nas, na Polskę, no to mamy dużo do zrobienia i dużo do nadrobienia. Zaraz byśmy mogli jeszcze jedno zrobić. Fajnie. Wpadłem na bardzo głupi pomysł. Zaraz zobaczycie. Dobrze, teraz zobaczycie. To jest Polska. Teraz 2 dni do tyłu. Mamy i zrobimy, tylko teraz robimy na 12. Ojej, co ja zrobiłem? Dobrze, i robimy na godzinę 12. Prawidłowo nie powinniśmy na 12, tylko powinniśmy też te ileś godzin cofnąć. Co ja robię, że ja sobie nie mogę dać rady? Mamy 12. Pamiętacie, ile jest różnicy pomiędzy nami a Stanami Zjednoczonymi? Napiszcie, bo nie pamiętam, ile jest godzin. 6 czy 7? Nie pamiętam, ile jest godzin. Napiszcie, jak ktoś wie, to niech napisze szybciutko. Bo zupełnie nie pamiętam, ile. Chyba 6 godzin jest. Ale nie chcę się pomylić, bo chodzi o to, że mamy tą samą godzinę, mamy 12, tylko chciałbym wrócić na tą godzinę. Jaka jest różnica? Bo musimy się cofnąć z czasem, ale nie pamiętam, ile godzin. 7 godzin, dzięki wielkie. To zrobimy, to jedziemy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. To by była 5 rano, tak? Zgoda? Piąta rano, halo, halo, tu Londyn. Tutaj żółta łódź podwodna, tak? Nowy Jork 6, dobra, robimy 6, cofamy. Dobra, dobrze. Czy by była 6 godzina, tak? Dobrze, 6? No to mamy 6 rano w Nowym Jorku. Okej, dzięki, tym bardziej. Dobrze. I teraz patrzcie, co dla Polski to daje. Zobaczcie, słońce. I teraz tak, przechodzimy na aspekty. Bach. Zobaczcie, słońce polskie nic nie ma, ale za to ludzie, no bo to jest Polska, ale tutaj księżyc daje, jest trygon z Uranem, Uran jest to intuicja, no i powiedzmy, że nadzieja. Neptun to jest ta iluzja, ten trygon iluzji, no i tutaj jest sekstyl z Plutonem.
Teraz tutaj ten z ascendentem to nie dotykajmy do tego, bo to bzdura, ale tutaj jest Wenus, kwadratura Merkury. Szczerze mówiąc, nie za bardzo mi się podoba, bo na co dadzą pieniądze? Po cholerę nam te pieniądze. Bo ostatnio tak tutaj przyjechali ci wojskowi, to nie za bardzo mi się to podoba, no ale po co? No i tutaj mamy Wenus, gdzie są duże pieniądze. To mnie się zupełnie nie podoba. No i w dodatku bierze Mars z Merkurym. To są bardzo niedobre pieniądze. Nawet ich nie zauważymy, że one wejdą. I Saturn, Quincus. Neptun, Quincus. Pluton, Quincus. To świństwo mnie się nie podoba. Dlaczego? Dlatego, że ich omówić nie można, bo można było powiedzieć z punktu widzenia kwadratury i z punktu widzenia trygonu. Ani trygon, ani kwadratura nie jest dobra Saturna z to też jest świństwo. Zaraz zobaczymy na planie mandali, zobaczymy co to jest. Ten Neptun z Saturnem, zobaczymy w którym sektorze. I ta kwadratura też mi śmierdzi. Oj, śmierdzi mi to. Dobra, przechodzimy na koło. To był Neptun z Saturnem. Saturn polski. Tu. Zaraz zobaczymy coś. Ja zrobiłem rok i będę się cofał. To jest 42 rok. Nie wiem, czy widzicie, o co chodzi. Nie, to jest tutaj. 40 rok. Opozycja Neptuna do opozycji Neptuna, do teraźniejszej. To jest 40 rok. Wiecie, przepraszam, ale to wy wiecie, co było w 40 roku. Ja nie będę sprawdzał, a wrócimy do roku wejścia. - 1861. Trzeba by w Wikipedii zobaczyć, co to był za rok. Tylko to jest 61, to trzeba 60, 61, 62. Trzeba by te 3 lata obejrzeć. 1861.
Zupełnie nie umiem odpowiedzieć. Tak jak mówię, ja nie jestem historykiem. Macie całe spektrum i się bawcie sobie w historii. Ale ten 40 rok, co to było w Polsce? Nie pamiętam w ogóle. A ja jeszcze zobaczę jeszcze inaczej, bo tutaj Neptun mamy 27. To tutaj powinno być 27. Jeszcze raz pojedziemy. 27, bo ja sobie tak to zrobiłem, ale to głupio zrobiłem, ale zaraz zobaczymy. Ja tylko jedną planetą, a można by każdą planetą pojechać, że tamten albo takim układem planetarnym, ale to wiecie, to jest od groma roboty, przecież to widzicie, że to się szybko nie robi. 27 to jest szlak porwa. Dwadzieścia 7 jest to 39 rok. Ten Neptun tu. Dziewiąty rok. O Jezus. Po co ja się do tego dotknąłem? Cholera jasna. Dzisiaj? To jest to, że ja nie mogę zrobić jednego, nie mogę zrobić tego porównania, żeby mógł jeden i drugi kosmogram pokazać. Ja tylko pokazałem wam opozycję. I już macie wszystko. Po prostu cholery można dostać. Bardzo nie lubię takich sytuacji. Naprawdę trzeba obserwować wszystko, co się dzieje dookoła, bo trzeba brać pod uwagę, że pan Biden pozwolił, prawda? Rakiety puścić. Tylko 39 wygląda troszeczkę inaczej. W tej chwili jest różnica kulturowa inna i dzisiaj inaczej to wygląda. No ale co mnie to obchodzi, że tutaj też dron może przylecieć i coś zrobić kuku. To wcale nie jest takie wesołe. Więc możecie sobie sami dopowiedzieć, co chcecie. To jest... Wiesz co, nie brałbym tego na Florydzie inaczej, tylko wiesz, bo to i tak wiesz, to jest lipa, a nie prognoza, tak? To jest tylko spojrzenie, to jest tylko taki układ, więc to jest zupełnie irracjonalne. Ja tylko zrobiłem wam taki przegląd, no, sobie na drugą stronę przeszedłem kosmogram. No.
No i teraz wiecie, o co chodzi. No jak robimy takie rzeczy, to po prostu wyłażą takie rzeczy, że po prostu za gardło dusi. Dusi za gardło, no po prostu. I dlatego astrologia jest wyjątkowo niebezpieczna. Można zawału dostać, bo słuchajcie, jak się siedzi, dobrze, że ja tu siedzę sam, ale nie daj Bóg, jakby to był historyk, który by wtedy wyjechał ze wszystkim, by pamiętał co, jak, potem byśmy uszczegółowili to, wiecie, godzinowo, czy ten, tamten. Teraz byśmy poszli z kwadratury, poszliśmy jeszcze dalej, gdzieś. Słuchajcie, to naprawdę wątroba boli. Jak ja, akurat tutaj nie mam tych tablic historycznych, bo mam gdzie indziej, bo je wyniosę. Nie chcę mieć tutaj tablic historycznych, bo dostaję wścieku. Ja mam 3 tablice historyczne. Wiecie, o co chodzi? To kładę na jeden kosmogram taki wydruk, na drugi i na trzeci. Robię sobie 3 wydruki, no bo mamy tak, opozycję, kwadraturę i kwadraturę, tak? Czyli 2 kwadratury. Ta otwierająca i ta zamykająca, czyli ta najbliższa, potem jest opozycja i ta zamykają, ta ostatnia. No mogę jeszcze iść opozycją następną, oczywiście, że tak, ale widzicie, że to jest, wpadamy któryś tam rok, 1700 albo 800, albo tam jeszcze lepsze lata, bo Neptun podobnie idzie jak Pluton, także tutaj już idziemy tymi ciężkimi latami, także tutaj naprawdę jest, trzeba mieć świetne książki historyczne i doskonałą pamięć albo jakieś, no nie wiem, ja mam tablice historyczne. To jak się siedzi samemu, to się dostaje, no po prostu ciarki chodzą po skórze. Ja pamiętam, kiedy ja podszedłem do profesora Leszka Weresa i mówię, no ponieważ jesteśmy na tej, ja mówię, wiesz, kupiłem sobie tablicę historyczną, ile kupiłeś? Ja mówię, 2 pary, to dokupię jeszcze jedną. A koleżanka taka siedzi, Elżbieta, i mówi tak, a po co ci te tablice historyczne? A ja mówię, jakbyś zobaczyła historycznie, to by chudnie się przynajmniej o 2 centymetry w obwodzie, bo się nie chce jeść obiadu nawet. Jak ja wtedy wszedłem, to było 20 parę lat temu. Jak ja wtedy wszedłem, nie pamiętam w co, bo ja wtedy po prostu coś głupiego, czy ja coś w rodzinie robiłem, czy chyba na rodzinie pracowałem. To się kłania ta astrogenetyka, którą teraz czytam. Tam nic nie ma ciekawego. Oni robią z tego wielkie halo w tej książce, ta astrogenetyka. Jest to, co teraz robimy, to jest astrogenetyka. Dokładnie, to jest to. Pokazuję wam typową astrogenetykę. Tylko tam jest na ludziach, a tutaj robię na przestrzeni takiej medialnej, nazwijmy to, albo histerycznej. Po gruzińsku to by było 2 palce do gardła, wiecie. To jest, to kiedyś wam opowiem. To jest po prostu horror. Także tutaj astrokartografia i potrzebna jest ta astroprzestrzeń, czy ta astrokartografia, ale zupełnie do czego innego, ale też się przydaje. Lada moment uruchomię tą astrokartografię i astroprzestrzeń, tylko wtedy, akurat już mam 2 komputery, także będę mógł jeszcze po prostu tak, ten komputer, to jeszcze będę mógł ten drugi komputer podłączyć i będziemy mogli pracować na astroprzestrzeni też, astrokartografii, bo będzie mi łatwiej, dlatego że astrokartografia, dużo osób pyta się, gdzie lepiej by było żyć, gdzie lepiej by było mieszkać. Faktem jest to bzdura na kółkach ze względu na to, czy ma pieniądze, na to, że chce się przenieść. Ale 2 razy do mnie dzwoniła takie osoby, 2 razy, takie 2 osoby i babcia, naprawdę babcia, bo miała 80 parę lat, 82 czy 83, jechała do Seattle do swojej córki. I pytała się mnie, gdzie będzie lepiej, czy tu, czy tam. To z logiki by wyglądało, że tam.
Ale ja tak, i ona zadzwoniła do mnie wtedy o 10 wieczorem. Po programie w TOI. Nawet nie była, nie, to była godzina 11, jak ja wracam o 10, to ja wracam do domu. Ja miałem wtedy głośno mówiący telefon, ten zwykły, taki stacjonarny, pamiętacie, taki na kablu. Ale tam ja mogłem nacisnąć. No i cały dom słyszał, wszyscy, co byli w domu. Przepiękny głos babcia miała. Babcia miała gdzieś 47-letniej kobiety. Naprawdę. Tak piękny głos. Ja mówię, ale wie pani, po prostu mnie się wierzyć nie chce, że to, co słyszę, a to, co widzę, datę, to po prostu jest niewiarygodne. Ona mówi, a wiem, o co panu chodzi, o mój głos. No ale autentycznie pamiętała, ja ją też troszeczkę naciągnęłem na pewne historie, które musiała pamiętać ze swojego dzieciństwa i wiedziała o tym, no to już się upewniłem, że to na pewno nie jest lipa kosmogram, bo trzeba się upewnić. Słuchajcie, jeżeli chcecie, bo naprawdę ludzie mają różne pomysły. No i właśnie tej babci powiedziałem, że absolutnie się nie zgadza na odejście z domu, znaczy tutaj likwidację mieszkania i tam pojechanie, dlatego że nie, bo ona sobie tam pojedzie, posiedzi sobie tą całą zimę i to przyjedzie na lato. Jeżeli potem latem będzie tutaj, przyjedzie tutaj, niech się naje tych jabłek, niech się naje tego wszystkiego, i potem pojedzie jeszcze raz. I tak niech sobie tak pół roku tu, pół roku tu. I ja mówię, to jest najlepsze wyjście, bo wie pan, jeżeli pani tam zimę spędzi, to tam zima jest niemiłosierna. No i potem tak rozstaliśmy się, jak to się mówi już po tej mojej dyskusji. Dzwoni latem, że właśnie przyleciał, że bardzo mi dziękuję, bo właśnie zima tam była straszna. Mówi, zasypało. I było w ogóle nie do przeżycia. I teraz na lato sobie przyjechała tutaj. Dlaczego mówi nie na lato? Bo córka pojechała sobie na Florydę, czy gdzieś tam do Miami, nie wiadomo gdzie, tam sobie pojechała na wakacje, a jej to nie pasowało, a odległość samolotem była ta sama, parę godzin dłużej. Do Polski to sobie przyleciała tutaj i mówi, wie pan, zastanowię się, ewentualnie zadzwonię do pana, kiedy wyjeżdżać we wrześniu, w październiku. A w gruncie rzeczy zadzwoniła, pamiętam wtedy, po wszystkich świętych, czy ma lecieć, czy może lecieć, a oczywiście, że tak. No i potem co jakiś czas tak dzwoni, że wyjeżdża tam, leci tam do córki. Córka się przeniosła w tej chwili na Florydę ze względu na mamę, ze względu na swój wiek. To, co ja się orientuję z tego Seattle, albo kupiła dom. Możliwe, że kupiła dom, albo no nie wiem, bo to zamożni. Zresztą ci wszyscy, co mieszkają w Seattle, Polacy, raczej są zamożnymi osobami. Nie wiem, czy wiecie, co to jest Seattle. Dla Amerykanów, co to jest? To jest takie dziwne miasteczko, bardzo dziwne. Tam się odbyła olimpiada oczywiście, ale to nie chodzi o to. Seattle jest taką, jak pamiętacie Gierka, to Gierek był w Seattle. A dlaczego był w Seattle? A to jest na kiedy indziej rozmowa. A to jest bardzo ciekawe. Jak wiecie, to te osoby mogą tutaj napisać, co się dzieje w Seattle. Seattle to jest, znaczy nie ma czegoś takiego w Polsce w ogóle. Czegoś takiego. No ale jednak trzeba brać to pod uwagę. Także tutaj no, miejmy nadzieję, że nic się nie stanie, że nic nie będzie, ale jesteśmy faktycznie w takim okresie, który możemy porównać do tamtych czasów, do tego, tak jak powiedział, nie pamiętam kto to powiedział, czy powiedział to Tusk, czy powiedział to Sikorski, czy powiedział to
Duda. Nie wiem, pamiętam, że jesteśmy w okresie przedwojennym. I to jest... To cały czas pokazuje tutaj Pluton i pokazuje to Neptun. Cały czas pokazuje i pokazywał najpierw ten wielki kryzys, ten kryzys idealnie, dlatego przywrócono Plutona, już nie jest planetoidą, a planetą. Śmieszne. W Czechach go zdegradowali, a nie wiem, gdzie był ten zjazd tych astronomów mądrali, ale momentalnie tylko oni ogłosili w Czechach na tym zjeździe, że Pluton robimy planetoidę, bo to takie nie wiadomo, co to jest. I następnego dnia kryzys. Rąbnął taki. Potem jak go odwołali, ten kryzys automatycznie. To jest świetne zagranie planetarne. Ja bardzo lubię takie zagrania. Jak są uczniowie, to zawsze pokazuję te daty, jak są ci, którzy są ekonomistami, a w dodatku mam takich uczniów, którzy są ekonomistami, czy tam bawią się w tą ekonomię, czy na giełdzie gdzieś tam pracują i wtedy oni mówią, o to Pluton to? A ja mówię, tak, to może tak Pluton, ja mówię, przynieście Dow Jonesa i zobaczymy, jak to wygląda, ale nie udaje się. Także tutaj osoba się pyta, mam to zanotowane, nie puściłem tego, o te kryptowaluty, jak to działa, to nie działa. Nie, w astrologii nie działa, dlatego że to siedzą tacy jak ja, kombinują. Znaczy tacy jak ja, ci, którzy rządzą oczywiście. Najwybitniejszy jaki jest astrolog, który zajmuje się takimi ruchami, mieszkał w Hongkongu. Jest Amerykaninem. Drugi jest, właściwie jest w Houston, w Teksasie. I trzeci jest w San Francisco. To są trójka najwybitniej. Oni się znają jak łyse konie, dlatego że są z jednej stajni, razem się uczyli. Oni tak mniej więcej wiekowo chyba są starsi ode mnie. Ten w Hongkongu bierze 20% od tej prognozy. 20% i on stawia, to są przeogromne pieniądze. To za jeden taki ruch on dostaje $20 milionów. Halo? Halo? Tak? Jeszcze nie. Za chwilę przyjdę. I to jest tak około $20 milionów. Za jeden ruch. Słuchajcie, naprawdę, to są straszne pieniądze. Ten, co jest w Houston, wiem, że za poradę, takie porady tylko bierze $5,000. Za to, że coś tam powie. Nie wiem, ile bierze ten San Francisco, zupełnie nie orientuję się, bo nie mam do niego kontaktu. Znaczy inaczej, to są ta trójka cała są powiązani z tym astrologiem, który doradzał o Boże, zmęczony już jestem, Reaganowi, czyli Nancy Reagan. To jest, bo nieprawda, że był jeden, było tam ich 5. Ja podejrzewam, że ta cała trójka, plus jeszcze ten jeden, który się ujawnił, jeszcze była jakaś kobieta, która jest astrologiem. Nie wiem, kto to jest. Nie orientuję się zupełnie, bo mam kontakt z Houston, znaczy żaden kontakt z Houston. To nie jest prawda. Po prostu mam kogoś w Houston, kto mi powiedział, że jest astrolog, a on był u tego, to jest kobieta, która była u tego astrologa i on mówił o tym i on mówi, że on się raczej zajmuje finansami w astrologii. Że on bardzo chętnie stawia kosmogramy, ale on w gruncie rzeczy zajmuje się finansami. Z kolei jak wejdziecie na YouTube'a,
i dobrze pogrzebiecie, to jest pokazany ten z Hongkongu. Jest on pokazany nawet jak pracuje, jak on działa na tym. On to pokazuje mniej więcej, tylko to jest fragment przy jakimś tam podejmuje słuchawkę, jest komputer pokazany jak to działa, potem on tam rusza tak jak ja ruszam tymi planetami, to wszystko ustala tam i on pracuje na tej amplitudzie góra-dół, którą też niby mam tutaj, tylko muszę z Bogdanem Krusińskim pogadać, jak to uruchomić, jak to działać, bo nie wiem, ja po prostu nie chcę wchodzić w te programy, bo ja po prostu głupieję. Tutaj w Polsce Suchomski, kolega, zaraz wam pokażę tę książkę. Gdzie ja mam? To jest ta książka. I on wydał taką książkę i tutaj, ale i prowadził nawet taki blog. Tylko miałby powstać drugi tom, nie ma drugiego tomu. To co wiem, to się wyprowadził z Łodzi, bo mieszkał przez pewien czas w Warszawie, potem w Łodzi. Ja nawet rozmawiałem tutaj. Miał wykład wtedy, co ja miałem wykład na tym zjeździe. Prowadził to dobrze. Ta książka jest bardzo dobrze napisana, ale ona już nie działa. Naprawdę nie działa. I jeżeli ktokolwiek... Tak, te książki są... To są przeogromne finanse, jeżeli chcecie kupić, bo to są bardzo drogie książki. Nawet nie wiem, co ja tu mam. Jakiś polski fundusz dla Afryki, nie wiem, o co tutaj chodzi. Skąd ja tutaj się znalazły takie rzeczy. I tutaj macie te czynniki o Dow Jonesa, to jest to. I jest taki program, ja nie mam tego programu, który jest chyba fińskim programem, bo jest takie stowarzyszenie chyba w Finlandii. Ja nawet mam dojście do Finlandii i to bardzo dobre akurat do fińskich ekonomistów, ale jakoś nigdy nie myślałem o tym, dlatego że po pierwsze nie znam na tyle angielskiego, żeby się świetnie poruszać w tym, a oni poruszają się po angielsku. I dla mnie jest to, ja próbowałem kilkanaście razy, ale jakoś nie sprawdziło się to działanie na giełdzie. Więc mówię, że nie. Wolę, gdybym miał wybór pomiędzy, przypuśćmy, że mam zajmować się astrologią polityczną, a tą giełdą, to bym wybrał tą polityczną, ponieważ się lepiej czuję w tej giełdzie niż w tej. Bo po pierwsze odpowiedzialność, to jest jedna rzecz, po drugie no sama psychika, że jednak ja nie jestem ekonomistą. Dla mnie te czynniki, to wszystko, nawet gdybym się nauczył tego dolara, co mieliśmy dolara, to co mówiłem o powstaniu, że tam ten Horus się zmienił, że to mieliśmy to, mandala dolara mam opanowaną fantastycznie i mogę zrobić każdą mandalę, każdej złotówki czy nie złotówki, tylko muszę wiedzieć, kiedy były kryzysy albo kiedy były wymiany pieniędzy, kiedy były banknoty, jak wygląda banknot. Można to zrobić, ale tą giełdę nie za bardzo, także tutaj ja się w ogóle nie dotykam tego. Także absolutnie nie biorę tego pod uwagę. Słuchajcie, kończę. Jutro się spotykamy. Przepraszam Was za ten dzisiejszy numer, że tak późno, ale po prostu odmówiły mnie te urządzenia wszystkie. Ja jutro chyba zacznę, wcześniej już o 20 zacznę pracować na nich, żeby je uruchomić, bo naprawdę ja się tak zdenerwowałem, już chciałem do Dawida dzwonić,
ale do Dawida zaraz zadzwonię i zapytam się, co on tam chce, bo miał przyjechać, ale jeszcze wolę to wszystko robić sam, bo ja jestem tutaj sam. Jak przyjdą goście, ja nie mogę mieć takich obsług, no bo on przyjdzie i będziemy pół godziny, nie może być tak, musi być wszystko co do sekundy. W dodatku te programy zaczniemy z gośćmi, zaczniemy wcześniej, ale jakieś, nie wiem jeszcze, może o 18, o 20 za późno, bo jak my posiedzimy do 2 godziny posiedzimy, to będzie 20, to jak go odwiozą? Tak, a przecież muszę go, a o 20 jak wyjdzie, czy o 21 to jeszcze sam trafi do domu, bo wiecie jak to jest. Czasami są to ludzie, którzy za dnia się dobrze czują, ale za nocy są lekko ślepi. No to wiecie, jak podchodzą naukowcy do tego, oni wychodzą bardzo zmęczeni z tych wykładów, a w dodatku, jeżeli tutaj zaczniecie ich maltretować telefonami, no to i zadawać trudne pytania, to potem będzie musiał wypić 3 kawy, żeby wytrzeźwieć, doprowadzić swój opad do, no wiecie, jak będzie nów szedł, to trzeba zrobić pełnie. Dobrze, trzymajcie się. Świetnie się rozmawia, ale tutaj już trzeba kończyć. Tutaj kończę zegarem, także trzymajcie się do jutra. Wielkie dzięki jeszcze raz. Pa, pa, dobranoc i szczęść Boże.